Dzisiaj będzie dłuższy odcinek rozważania leśnego dziada, ciąg dalszy o fotowoltaice, o tym co i jak. Zapraszam bardzo serdecznie, warto wysłuchać do końca. Myślę, że dużo ciekawej wiedzy zdobędziecie, a jednocześnie nowe osoby, które dopiero o tym wszystkim myślą, też będą mogły znaleźć taki punkt zaczepienia, więc warto obejrzeć. Zapraszam serdecznie na odcinek. Witajcie moi drodzy. Dawno nie mówiłem o off-gridzie. Pojutrze to już za 2 dni będą. A przy okazji taki test nowych mikrofonów, bo jak wiecie, stare mi się uszkodziły. Mówiłem, że przyjdą nowe, ale były święta, więc była przerwa w tych dostawach. Ciężko było to zdobyć, ale przyjechało, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten dźwięk się ładnie nagra, że będzie wszystko fajnie, będzie mnie dobrze słychać. Także zobaczymy, co z tego dzisiaj wyjdzie. I tak właśnie, oczywiście idąc sobie na niedzielny spacer, przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, a mianowicie mój pierwszy system fotowoltaiczny, pierwszy system PV. Co powinniście wiedzieć, na co zwrócić uwagę? No słuchajcie, bo często się to pojawia w momencie, kiedy ja odbieram telefon, czy dzwonię do kogoś, bo przy osób zainteresowanych instalacjami jest cała masa. I teraz tak, ktoś, kto jeszcze nigdy nie miał do czynienia z fotowoltaiką, tylko słyszał tam coś, że ponoć działa tak, ale nie wie, nie ma tego gdzie sprawdzić, może nie ma znajomych, a może ma znajomych, ale wiadomo, trzymają tak instalacje, no ale w sumie to nikt tego nie pokazuje, bo ci znajomi nie co, kiedyś założyli, coś im tam działa, mówią ewentualnie, tak, słuchaj, u mnie działa. I na tym się to kończy. No więc warto by było jakoś się głębiej tym zainteresować. No i teraz tak naprawdę popatrzeć, co jest najbardziej istotne. A mianowicie, pierwszym takim elementem, na który warto jest zwrócić uwagę na to, gdzie ta instalacja będzie. Czy to będzie blok, czy to będzie dom jednorodzinny. No jeżeli, słuchajcie, to będzie blok, no to oczywiście ostatnio coraz bardziej popularne rozwiązania, takie instalacje balkonowe, często tak zabawnie ostatnio nazywane fotobalkoniką. No cóż, montaż paneli, prawda, gdzieś na balkonie, w środku jakiś regulator napięcia, może jakiś akumulatorek, ewentualnie zamiast tego, jeżeli ktoś nie chce systemu opartego o magazyn, to oczywiście jakiś mikroinwerter za tym panelem lub normalny falownik, jeżeli nie będzie on tam wymagał, powiedzmy, zbyt wysokiego napięcia, żeby się wzbudzić, uruchomić, albo jak ktoś ma duży balkon, to może kilka paneli powiesić na tym balkonie. No i oczywiście coś takiego podpięte do domowej sieci elektrycznej, do jakiegoś gniazdka. No i to powoduje, że do 800 W, do takiej mocy, kompletnie tego zgłaszać nie musicie nigdzie, bo na ogół tyle macie konsumpcji. I natomiast prawo mówi wprost, że instalacje do 0,8 kW są zwolnione z jakichkolwiek zgłoszeń. Natomiast no, warto tutaj wiedzieć, że jeżeli oczywiście nie skonsumujecie tej energii, która będzie wytwarzana z tych paneli, no to oczywiście licznik, który nie będzie licznikiem dwukierunkowym, no niestety, ale będzie Wam się, nazwijmy to kolokwialnie, kręcił w drugą stronę, czyli tak naprawdę on będzie Wam naliczał Waszą produkcję jako zużycie. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli zużyjecie tą energię, którą panele wyprodukują, nie będzie żadnego problemu. W tym momencie oczywiście ta energia będzie skonsumowana, tak?
będzie zużyta, nie trafi do sieci. Natomiast jeżeli tej energii nie zużyjecie i ona trafi do sieci, no to w tym momencie, nie mając zgłoszonej instalacji, po prostu zapłacicie za każdą kilowatogodzinę, tak jak gdybyście ją mieli z tej sieci pobierać. Co jest trochę bez sensem, no bo wiadomo, że nie po to się montuje system, żeby jeszcze do niego dokładać. W wariancie, w którym zgłosicie taką instalację, a na ogół nie ma z tym większych problemów, no to oczywiście zakład energetyczny przyjedzie, wymieni licznik na dwukierunkowy lub ten, który macie, przeprogramuje na odpowiedni, no i już będziecie mogli pełnoprawnie tą energię również oddawać do sieci, czyli jeżeli nie zużyjecie, to ona trafi właśnie do zakładu, czyli inaczej mówiąc, najbliższy sąsiad ją skonsumuje po prostu, no a wy będziecie mieli to zaliczone jako energia, powiedzmy, do późniejszego wykorzystania. Oczywiście zależnie od tego, czy to będzie jakaś instalacja na netbillingu, prawda? Czy jeżeli być może ktoś jest jeszcze na netmeteringu, coś tam kiedyś zgłaszał, bo są takie osoby, słuchajcie, które nawet zgłaszały instalację, co by było zabawne, nawet jej nie wykonały, ale zgłosiły, więc troszeczkę, no nie tak to zostało zrobione, jak powinno być, no ale powiedzmy, że są, albo tam założyły sobie jeden panel, tak, a teraz ją rozbudowują na przykład i dalej są w netmeteringu, ok. Czekajcie, muszę sobie poprawić troszeczkę tą kamerę, żeby tak nie uciekało, o, dobrze. No i teraz słuchajcie, jeżeli mamy tą instalację na balkonie omówioną, to teraz skupmy się na drugim przykładzie, czyli na instalacji w domku. No tutaj sprawa wygląda zgoła inaczej, no bo na balkonie w domku, jeżeli nawet jest ten balkon, to raczej nikt tych paneli nie montuje. Raczej montuje się albo na dachu, albo na gruncie. To też warto oczywiście wcześniej wiedzieć, no bo też mamy znowu jakby dwie możliwości, tak? No albo jest to już istniejący budynek, który, nie wiem, od dawna istnieje, czy też kupiliście go na przykład, no i wtedy się zastanawiacie, gdzie te panele umieścić. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że na przykład ten dom dopiero budujecie w tej chwili, no to możecie sobie zawczasu przewidzieć, czy panele będą na gruncie właśnie stały, macie jakieś miejsce na działce, czy właśnie dach, w którą stronę będą umieszczone jeżdżenie dachu, czy to południe, czy wschód-zachód, czy mieszany jakiś układ. To jest taki element, na który warto zwrócić uwagę, prawda, wcześniej i go po prostu przeanalizować, bo to jakby, jakie umieścicie, stricte jest związane, czy powinno być związane z tym, jaki profil zużycia energii posiadacie. Co to jest ten profil, słuchajcie? No to jest taka rzecz, która definiuje, w jakich godzinach, jakie macie zużycie energii. I teraz to też jest zupełnie różnie, no bo nie można tego jakoś tam ujednolicać, bo w jednym gospodarstwie domowym zużycie będzie stałe przez cały na przykład dzień, przez całą dobę nawet. W innym to będzie tak, że na przykład ono będzie tylko w dzień. Najbardziej typowo to jest tak, że wstajemy rano, jest tam jakieś podwyższone zużycie, prawda, powiedzmy od godziny 6-7 rano do powiedzmy 8-9. Potem na ogół większość osób gdzieś wyjeżdża do pracy i w tym domu albo nie ma nikogo, albo tam może ktoś tam, wiadomo, no, jest, ale to zużycie jest niewielkie. Przez cały dzień wtedy, kiedy świeci słońce, no to ta energia powinna, tutaj znowu jest w cudzysłowie, powinna trafiać do sieci, bo nie zawsze trafia, ale to o tym później. Natomiast zakładając, że trafia, no to gdzieś tam się odkłada na tym, powiedzmy, takim wirtualnym magazynie. No i jak zwracacie się z tej pracy, godzina 16, 17, czasem 18, to znowu jest taki popołudniowy szczyt, to już największy wtedy. I do tej godziny, powiedzmy, 21, 22 jest największe zapotrzebowanie na energię. Ono później spada, no bo wiadomo, że w nocy to już na ogół się idzie spać, więc ten profil się inaczej układa, prawda? I to jakby od tego, w jakich godzinach pracujecie, w jakich godzinach jesteście w domu i korzystacie z tej energii, pod to trzeba dopasować instalację fotowoltaiczną, ułożenie paneli. Jeżeli to jest na gruncie, to oczywiście kwestia, może to być tracker lub nie, ale to wiecie, to jest, w ogóle temat jest tak szeroki, że to nie sposób jest go omówić na takim jednym materiale, jak ja w tej chwili do Was mówię, bo
On by trwał za 4 godziny i też byśmy wszystkiego nie poruszyli. Ale to takie podstawy podstaw. Więc zakładając, że macie już tą instalację właśnie na dachu i powiedzmy taki typowy profil, tak mówiliśmy, rano i wieczorem korzystacie z energii, no to wtedy właśnie można się zastanowić nad założeniem paneli na wschód, południe i zachód, jeżeli są takie możliwości techniczne. No i teraz słuchajcie. Instalacja na wschód i zachód wiadomo, że będzie nam najwięcej energii generowała właśnie rano i po południu. Czyli jakby ten cały wykres tego profilu zużycia będzie taki wypłaszczony. Natomiast w południe, kiedy Was nie ma w domu, ta energia w większości nie będzie autokonsumowana i będzie trafiała do sieci elektroenergetycznej. Czyli de facto będzie nam się to układało w tej sieci, ale teraz uwaga, bo o tym powiedziałem wcześniej, może dojść do sytuacji, w której niestety sąsiednie instalacje, a jak wiecie, wcale mało ich nie jest, no niestety też energię produkują, czy przynajmniej próbują produkować. Na czym polega teraz to oddawanie do sieci? No jak wiecie, w naszym systemie elektroenergetycznym takie normalne napięcie, które powinno w tym gniazdku sieciowym być, to jest 230 V łamane przez 400 V, jeżeli mamy 3 fazy. I teraz tak. Jeżeli w tej sieci są dobre parametry, co się coraz rzadziej zdarza, no ale bądź co bądź jednak są takie miejsca, że to jeszcze jakoś funkcjonuje, no to macie 230 V, plus minus powiedzmy tam parę voltów, jest dobra trafo i wtedy Wasz falownik próbuje tą energię do sieci jakby wtłoczyć. Żeby ją wtłoczyć, on musi napięcie lekko podnieść. Czyli z tych powiedzmy 230 musi zrobić 231, 232 V, prawda? Czyli jakby nazwijmy to tak porównawczo, jakby do na przykład wody, no musi być to ciśnienie większe, nie? Po prostu. I wtedy to ta energia trafi w drugą stronę, tak? No ale teraz jeżeli macie sąsiednie instalacje w okolicy, no to każda z tych instalacji chce tą energię do tej sieci wtłoczyć. No i teraz zaczyna się zabawa, zaczyna się rywalizacja. Który falownik więcej wtłoczy? Nie? No i okazuje się, że nie jest to takie proste, no bo każdy z tych falowników chce tą energię wrzucić, więc każdy napięcie podnosi. No i teraz jeżeli to napięcie jest zbyt mocno podniesione, czyli tak naprawdę osiągamy ten efekt 253 V, przekraczamy go i to przekroczenie jest takie bardziej trwałe, czyli średnia z tych napięć, średnio to 253 V na którejkolwiek z faz, obojętna na której, przekroczy nam, czy jakby jest trwałe przez 10 minut, o tak może to ujmę, czyli 253 V przez 10 minut, w tym momencie Wasz falownik, zgodnie z normą NCRFG, musi się wyłączyć. Po to, ażeby to napięcie znowu mogło spaść. Pomijam aspekt tego, że wiele osób przestała sobie normy, co jest niezgodne z przepisami i w tym momencie, no niestety, ale te falowniki pompują wyżej, więc napięcie rośnie często gęsto w nieskończoność. Znaczy może nie w nieskończoność, bo w pewnym momencie to by doszło do uszkodzenia urządzeń, do spalania się tych urządzeń, więc tam jakaś norma zawsze jest. Natomiast no jest to na tyle wysoko, że jak ktoś tego nie przestrzega, no to de facto jego falownik produkuje, a falowniki sąsiednie już się wyłączają, te, które są zgodne z normą. I one nie produkują, prawda? No tak być nie może, wiadomo, to jest delikatnie mówiąc niewłaściwe. Więc apeluję, żeby jeżeli jesteście wpięci do sieci, żeby wszyscy przestrzegali tych norm jednak i żeby mieli to NCRFG ustawione. Natomiast no oczywiście, jeżeli napięcie Wam przekroczy takie magiczne 264 V, no to w tym momencie już każdy falownik musi się wyłączyć natychmiast. On tu nie czeka jakieś 10 minut, tylko po prostu jest tak zwany immediately shutdown, tak? I po prostu jest wyłączenie. No i teraz oczywiście minie jakiś tam okres czasu. Jeżeli napięcie wróci do normy w tej sieci, to falownik się ponownie uruchomi, wzbudzi i zacznie energię produkować. No dobra, to mamy omówione teraz tą sytuację właśnie odnośnie napięcia i tego, jak to działa. To teraz kolejny aspekt, no to jest to, ile macie faz w domu. Jedni mają jedną fazę w blokach, na przykład na ogół, prawda? Bo są w mieszkaniach, w blokach czasami są 3 fazy, ale na ogół jest to jedna faza.
W domkach na ogół są 3 fazy. Więc od razu wiadomo, w jaką stronę iść, w jaki system inwestować. Oczywiście kwestia obciążeń na fazach i tak dalej, to powinno być w miarę poustawiane, powinno być równomiernie, możliwie najbardziej równomiernie, to ta obciążalność, żeby nie było asymetrii międzyfazowej. Natomiast wiemy, to jest takie założenie, prawda? Natomiast no, życie weryfikuje i dobrze wiecie, że w wielu przypadkach niestety jest inaczej i te rozjazdy międzyfazowe są, co też często stwarza różnego rodzaju problemy. Między innymi z wysokim napięciem, na przykład w nocy, gdzie no często na przykład macie sytuację, że no wiadomo, w nocy fotowoltaika nie pracuje. Ja robiłem takie materiały, to możecie sobie pooglądać. Tam wcześniej, prawda, jak komuś tam nagle napięcie na którejś fazie wyskakuje do 280, 290 V i tak dalej. Także to jest już katastrofa totalna, bo wszystkie urządzenia dostają bardzo mocno w kość, delikatnie mówiąc, i po prostu mogą się uszkodzić, mogą się spalić i tak dalej. Więc no, to jest zachowanie tragiczne i tutaj oczywiście efektem tego są liczne awarie. No niestety gęsto też jest tak, że zakład na to nie reaguje, albo się okazuje, że no dobrze, oni o tym wiedzą, ale najbliższy czas jakiejś przebudowy fragmentu infrastruktury to jest za 2, za 3, za 5 lat, bo to się często wiąże z wymianą transformatora, który na ogół nie pomaga. No i potem muszą wymieniać linię, bo na przykład przekrój przewodów jest zbyt mały do obciążeń, które sprzedali, tak, czy do jakby mocy, którą sprzedali z tego transformatora. No i się robią różnego rodzaju problemy, a o tym tu też wiele razy mówiliśmy w innych odcinkach, jak nasza polska sieć energetyczna jest zbudowana i dlaczego to nie działa. Tak powinno działać, nie? No bo to nie wszędzie oczywiście, ale mówię w wielu przypadkach. Także no, wiedząc już jakby ile macie faz, zakładając, że to wszystko macie przygotowane tak, jak powinno być, to jest kolejnym elementem niezwykle istotnym jest moc przyłącza. Czyli jeżeli jesteście wpięci do sieci elektroenergetycznej, to macie jakiś przydział mocy zapewniony. Przynajmniej teoretycznie oczywiście, bo ja nie mówię, że on zawsze będzie, bo to jest jak zwykle kolejna rzecz, tak? No ale powiedzmy, że w takim gospodarstwie domowym, gdzie macie jedną fazę, to na ogół macie przyłącza 4 kW, 5, 6, no więcej się nie stosowało, bo to na jednej fazie, no może ktoś ma 7, ale to raczej chyba jakiś archaizm. Natomiast no tutaj raczej te niższe wartości. W przypadku przyłączy trójfazowych w zasadzie większych limitów nie ma, ale takim typowym na domy jednorodzinne to są przydziały powiedzmy od 15 do 30 kW. Oczywiście wielokrotnie widziałem budynki, gdzie były te przyłącza 40, 49, to taka graniczna wartość. Czasami nawet i więcej się zdarzało. No ale to są różne potrzeby. To jak wiecie, różne urządzenia ludzie mają w domach i różne zapotrzebowanie na moc występuje. Dlaczego mówię o tej mocy? Dlatego, że pod tą moc musicie dobrać moc waszej instalacji fotowoltaicznej. I teraz tu się zaczynają schody. Ponieważ wiele osób nie wie, że w naszym polskim systemie prawnym, no niestety jest to moim zdaniem bubel prawny, no ale tak to zostało stworzone, że pod uwagę zakład energetyczny nie bierze mocy falownika fotowoltaicznego, natomiast bierze pod uwagę moc, którą mogą wygenerować panele fotowoltaiczne. Czyli tak naprawdę na każdym panelu fotowoltaicznym macie taką magiczną jednostkę, która nazywa się kilowatopik. No i teraz to wygląda tak, że na przykład taki panel ma dla łatwego liczenia 500 watopików, czyli pół kilowatopika, inaczej mówiąc. Jak takie panele postawicie sobie 2, to macie kilowatopik. Co to jest ten pik? To jest taki moment, w którym ten panel może jakby swoje maksimum dać, tak? Czyli tyle energii, ile jest możliwe, to on się je wyda. No i to właśnie bierze pod uwagę zakład. Tak naprawdę te panele działają na ogół na 0,9, 0,85, no bo tak produkują, takie są warunki. Jak są na trackerach, no to oczywiście o wiele lepiej, no bo to się one się zawsze wtedy ustawiają prostopadle do padających promieni słonecznych. Natomiast tak są stałopozycyjne, czy na dachu, czy na gruncie,
czy na balkonie, tak, no to wtedy wiadomo, że kąt nachylenia tych paneli ma wielkie znaczenie. I teraz oczywiście ta produkcja no albo jest mniejsza, albo jest większa. Natomiast brane pod uwagę jest kilowatopik. No i teraz, jeżeli Wy na przykład macie przyłącze w swojej nieruchomości o mocy, dajmy na to 15 kW, no to teraz, jeżeli chcecie mieć instalację fotowoltaiczną, no to trójfazową na przykład, już bez względu czy jednofazowa, czy trójfazowa, bo to mówię, zależy od mocy, ale przyjmijmy tą trójfazową, 15 kW, to znaczy, że po stronie prądu stałego, po stronie DC z tych paneli nie możecie mieć więcej niż 15 kWp. Falownik możecie dać sobie 10, 12, 20, nawet 30 kW mocy, nieistotne. Ważne dla zakładu będzie to, ile macie po stronie DC. Dla mnie totalna bzdura, no ale wiecie, że można długo o tym rozmawiać, może to się kiedyś zmieni, może ktoś pomyśli, że to nie ma sensu, bo jednak z zakładem to my się rozliczamy w oparciu o prąd przemienny, a nie o prąd stały. No ale to nie na ten odcinek dyskusja. Natomiast no oczywiście, zakładając, że chcecie taką instalację sobie zgłosić, że ona nie ma być wyspowa, nie ma być off-gridowa, no to musicie się trzymać tego, że ta moc musi być przestrzegana i nie może być większa. Jeżeli macie większe potrzeby energetyczne lub planujecie oczywiście coś więcej w przyszłości, no to tutaj warto sobie zwiększyć moc przyłącza, zgłosić do zakładu specjalny wniosek i wtedy, o ile są warunki techniczne na to, bo też one nie zawsze muszą wystąpić, ale o ile są, no to zakład przyjedzie, moc Wam zwiększy, czyli inaczej mówiąc, wymieni Wam zabezpieczenie przedlicznikowe na większe, na tym to się kończy. Zapłacicie jednorazową opłatę za każdy kilowat i macie większą moc, możecie większą fotowoltaikę sobie zainstalować. No i teraz to jest kolejny element, tak? Natomiast taką następną rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę, no to oczywiście jest pobór energii. Bo czym innym, słuchajcie, jest moc, a czym innym jest energia. Ja już też wiele razy o tym mówiłem, ale wiele osób nadal to myli. Często jak do mnie maile piszecie, to podajecie, że tam na przykład ja mam moc 20 kWh. No nie, tak nie może być, słuchajcie. Moc jest w kilowatach, a w kilowatogodzinach to jest energia. Czyli de facto zużycie tej mocy w jednostce czasu, jaką w tym wypadku jest godzina. No i teraz, jeżeli wiecie, ile potrzebujecie tak naprawdę tej energii, no to pod to dobieracie moc instalacji fotowoltaicznej. I teraz zakładając, że na przykład Wasze zapotrzebowanie na energię, ale uwaga, zapotrzebowanie roczne, bo to się bierze pod uwagę. Na przykład to jest dla tego naszego liczenia 15 MWh, czyli inaczej mówiąc 15 000 kWh. No to jeżeli takie macie zapotrzebowanie, to Wasza instalacja fotowoltaiczna nie powinna być mniejsza niż 15 kWp. Dlaczego? Otóż dlatego, że w warunkach polskich z każdego jednego kilowatopika przyjmuje się, że rocznie taki system wytworzy nie mniej niż 1 MWh. Czyli sumując to wszystko, wyjdzie nam, że mając 15 kWp razy 1000, prawda, da nam to 15 MWh. To jest oczywiście jakaś średnia, ona może być tam plus minus parę procent się różnić, ale tak się to przyjmuje i tego się trzymajmy. No i teraz, jeżeli wiecie już jak to wygląda, oczywiście instalację warto jest dobrać więcej, tak, troszkę większą, no bo ja przyjmuję zawsze tak, że moc instalacji, czyli ta potrzebna energia, plus 20%. Dlaczego tak robię? To dlatego, że instalacja się starzeje i z biegiem lat, oczywiście nie jest to od razu, ale z biegiem powiedzmy tam 15, 20, 25 lat i tak dalej, no te panele będą traciły na swojej wydajności, a poza tym, tak jak mówiliśmy, no one nie zawsze dają 100%, więc chcąc mieć tą moc niezbędną, warto jest tą wartość podnieść. Uwaga, tutaj znowu, moc przyłącza, to się musi zgadzać, tak żeby zakład to przyjął. No ale zakładając, że już to mamy wszystko dobrane, policzone, dopasowane, no to teraz jest jeszcze jedna rzecz, też niezwykle istotna.
Dobieraliśmy to wszystko w oparciu o obecną wiedzę. Czyli ile energii zużywamy dzisiaj. No ale teraz wiele osób zapomina o tym, no, że jednak potrzeby rosną. Czyli za rok, dwa może pojawi się auto elektryczne w Waszym domu. Może obecnie na przykład grzejecie budynek jakimś piecem, kotłem stałopalnym i tak dalej, ale może myślicie o pompie ciepła. Może będziecie budować basen na przykład i będziecie chcieli wodę ogrzewać i tak dalej. No i wtedy Wasze potrzeby energetyczne znacząco wzrosną. No właśnie. I warto jest to uwzględnić. Wiadomo, że niekoniecznie musicie wykonywać instalacje o mocy od razu, nie wiadomo jakiej dużej, tak? Ma to przyjdzie czas, ale warto jest wziąć to pod uwagę na etapie projektu i na przykład przewidzieć sobie to, kupując większej mocy falownik. Tak jak mówiliśmy, dla zakładu energetycznego moc falownika nie ma znaczenia. Po prostu macie jaką macie, montujecie, panele są istotne. W przyszłości, jak będziecie mieć większe potrzeby, to zwiększycie moc przyłącza i dołożycie z tej paneli. Nie będziecie musieli dodatkowo wymieniać falownika, co jest wcale nie małym kosztem, bo zwłaszcza te falowniki dużej mocy, no to jest czasami kilkanaście tysięcy złotych. Także to możecie zaoszczędzić, bo wiadomo, że nowy falownik kosztuje więcej niż tylko różnica w mocy, tak? Gdzieś daleko zaszedłem, ja tu jeszcze chyba nigdy nie byłem. Tu widzę, że już się chyba droga powoli kończy. Jakieś zabudowania się pojawiają. Dobra, wracam sobie. Fajnie się szło w tym zimowym otoczeniu. Dobra, więc kontynuujmy. Tutaj, jeżeli planujecie właśnie takie inwestycje, to no mówię, warto ten falownik mieć po prostu większy. Ja Wam powiem na moim przykładzie, chociaż wiecie, że ja jestem off-gridowcem i tak planowałem od samego początku. Natomiast jak ja moją instalację projektowałem, to mówię, wiedziałem, że to będzie wyspa, że system nie będzie podłączony do zakładu energetycznego. Natomiast w najśmielszych marzeniach nie oczekiwałem, że będę miał auto elektryczne. Po prostu tego nie brałem pod uwagę. Wiedziałem, że jest elektromobilność, inwestowałem w nią de facto, prawda, i tak dalej, no bo tym tematem też się zajmowałem. Natomiast nie interesowało mnie fizycznie na tamtym etapie zakup takiego auta. Mówię, może kiedyś, ale to był tak odległy termin dla mnie, że nie brałem tego po prostu na poważnie, prawda, na tamtym etapie. No i co się okazało? System zbudowałem, magazyn energii postawiłem, falowniki dobrałem mocowo i fotowoltaikę i magazyn energii i moc falowników wyspowych, bo to jest też osobny temat. Fotowoltaika na trackerach. Postawiłem w sumie 30 kWp, bo moje zapotrzebowanie roczne na energię wówczas, a to był mniej więcej 2013-2014 rok, wtedy wynosiło w okolicach 26 do 28 MWh, więc mówię, z górką sobie postawimy tą lekką tą instalację, zgodnie z tym, co teraz Wam mówię, wystarczy. No ale jak to życie bywa przewrotne, auto elektryczne się pojawiło. Ja pierwotnie zakładałem, że w budynku będę oczywiście opalał też w kominku, prawda, więc nie będę miał jakichś tam kosztów energii zbyt dużych i tak dalej, prawda, no bo to tak było liczone. No to oczywiście potem pompa ciepła i tak dalej, więc o pompie myślałem. Ale mówię, dobra, tam jakoś nie analizowałem tego głębiej, ile to energii pochłania i tak dalej, no coś tam, jakieś założenia robiłem, ale wiadomo, człowiek się uczy całe życie. No i to potem wszystko się okazało, że ten system jednak był niedoszacowany, był za mały. No przez to wiadomo, agregat prądotwórczy, na zimę energia z diesla, ładowanie akumulatorów, żeby móc normalnie przetrwać. Teraz są już 2 auta elektryczne, być może niedługo będą 3 i tak dalej. Więc na dzień dzisiejszy moje zapotrzebowanie na energię zdecydowanie przekracza 40 MWh rocznie. Myślę, że niedługo, jak tak będzie dalej, to przebijemy 50. Więc chcąc całorocznie być w off-gridzie, no niestety moja inwestycja, o której wiecie, magazyn energii za 900 tysięcy plus pierdoły, stąd to się właśnie bierze, bo magazyn energii będzie miał 540 kWh, a fotowoltaika 150 kWp. To jest właśnie na tym etapie oczywiście. Na dzisiaj to jest doszacowane, nawet przeszacowane, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, no ale wiadomo, stanie stacja ładowania samochodów, szybka stacja. Plany jest na
480 kW, takiej mocy stacja, więc spora jak na dzisiaj. Nie wiem, czy w Polsce gdzieś jest już taka ładowarka. Może są, ale 350 to się spotyka. Czy większe są, nie wiem. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast właśnie to dzisiaj biorę pod uwagę. Jeżeli się okaże, że to jest za małe, to oczywiście system również jest skalowalny i będzie można go rozbudować o kolejną pojemność magazynu, o kolejną fotowoltaikę i tak dalej. Na tym etapie o tym nie myślę. To są duże inwestycje, no ale to przyszłość pokaże. Ale jestem jakby świadomy tego, co robię dzisiaj. Mam to przewidziane. I dlatego właśnie Was zachęcam wszystkich, że jeżeli już dobieracie sobie taką inwestycję, planujecie to PV własne, no to żebyście właśnie dobrze to policzyli, żeby potem nie było niespodzianek, że jakieś dodatkowe koszty niepotrzebne i tak dalej, prawda? Także no, warto o tym porozmawiać. Od tego są właśnie takie osoby jak ja, słuchajcie, bo jak do mnie dzwonicie, to ja zawsze Wam to staram się policzyć, wypytać Was dokładnie o Wasze potrzeby, o profil zużycia, o to, jakie są plany na przyszłość i tak dalej. I dobieramy to wszystko zawsze do potrzeb, bo tylko instalacja dobrana do potrzeb, a nie jakoś nadmiernie przeszacowana, prawda, czy przewymiarowana, sprawia, że cała inwestycja zwraca się w rozsądnie szybkim czasie. Na ogół 5-7 lat. To zależy od tego, czy jest dofinansowanie, czy nie, czy z niego korzystacie, czy korzystacie z odpisów podatkowych i tak dalej. No ale to o tym były osobne odcinki, ewentualnie w przyszłości jeszcze będą, jak będziecie chcieli. Także tak to wygląda. Słuchajcie, nie chcę też przedłużać dzisiaj, chociaż fajnie mi się mówi, fajny spacer sobie zrobiłem. To napiszcie mi też w komentarzach, proszę, czy chcielibyście, bo tak o tym myślałem, taki na przykład materiał o tym, takim małym systemie wyspowym, na przykład na własną działkę, na działkę rekreacyjną. Może jakbyście chcieli, napisali, że takie coś mam Wam zrobić, to ja taki materiał przygotuję, pokażę Wam, jak to podłączyć, od czego zacząć, jak dobrać, jakie są koszty, bo też wielu pewnie będzie interesowało. Więc skoro się już tak bawimy w taką edukację od podstaw, bo taką, pamiętajcie, że taką grupę utworzyłem, właśnie taką kategorię na YouTubie, że właśnie są to materiały edukacyjne, no to tam znajdziecie taką wiedzę właśnie od podstaw, co i jak. Myślę, że to warto przejrzeć i tam będzie tych materiałów przybywało sukcesywnie, żeby Was tak trochę też podszkolić i żebyście nie musieli nigdzie dalej tego szukać. Słuchajcie, na temat off-gridu, bo od tego tam zacząłem na początku, w innym odcinku, bo tak jak mówię, jeszcze pół godziny to spokojnie bym pogadał. Także, jeżeli Wam się podobało, to bardzo serdecznie proszę Was o liczne łapki w górę, bo to pomaga YouTube'owi w tym, żeby materiał promować, żeby on zdobywał zasięgi i żeby właśnie wiele osób go mogło obejrzeć, a w końcu na tym zależy najbardziej, prawda, no bo ta wiedza ma dotrzeć do większego grona osób. Jeżeli możecie, to oczywiście bardzo gorąco proszę o kolejne subskrypcje, żeby kanał rósł w siłę, żeby też docierać do kolejnych widzów, bo to jest powiązane. Im więcej subskrypcji, tym więcej osób widzi materiał, tym więcej go wyświetla i tak dalej. Nie mówię tak pod kątem jakichś tam zarobków, bo wiecie, że tam z YouTube'a to się za dużo nie zarabia, no ale to też nie temat na ten odcinek. Ale mówię, po prostu zależy mi na tym, żeby tą wiedzę dalej promować, krzewić i żebyście mogli też zadawać pytania w komentarzach, na które wiecie, że ja w większości staram się odpowiedzieć. Nawet jak czasami odpowiadam po tygodniu czy dwóch na te komentarze, to i tak odpowiadam. Także też proszę o liczne komentarze, o takie wywoływanie dyskusji. Dyskutujcie też, słuchajcie, między sobą, bo wiele osób pisze jakąś odpowiedź, ktoś się do tego dołącza, ktoś inny odpisuje, to jest bardzo fajne. Ja też to lubię czytać. Mówię, nie na wszystkie tego typu komentarze odpowiadam, bo też się nie zawsze chcę wcinać w dyskusję, ale czytam te komentarze i niektóre są naprawdę fajne, także do tego zachęcam. Jeżeli krytykujecie, to oczywiście krytykujcie z głową, tak? Podawajcie jakieś argumenty, uzasadnienia, bo to jest istotne. Także tutaj niech ta krytyka będzie konstruktywna, po prostu. Bo z niej też można wiele się dowiedzieć, wiele wniosków wyciągnąć i ewentualnie pewne swoje przemyślenia w jakiś sposób ukierunkować inaczej, naprostować. Także warto. Oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękuję
za wszelkie wsparcie kanału, bo grono wspierających się powiększa i dzięki temu też ten kanał, no, jakoś lepiej, ja mam ochotę taką większą motywację, żeby te materiały dla Was kręcić. Także tam jest taki przycisk wesprzyj na dole, możecie go użyć i możecie być wspierającym. Także wszystkim wspierającym oczywiście serdecznie dziękuję, bo to już generalnie, jeżeli się nie mylę, to chyba 4. albo 5. rok zaczęliśmy razem, więc ten YouTube się rozwija, kanał rośnie i jest fajnie. No i co? To chyba na tyle dzisiaj. Nie przedłużam. Jeżeli coś jeszcze mi się przypomni, to jeszcze dogram. A teraz idę to wszystko montować, żebyście mieli na wieczór dzisiaj gotowy materiał do obejrzenia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.